Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj weźmiemy sobie na warsztat mączkę łososiową, tak? Tutaj mam dużą ilość mączki łososiowej, dozowanie, słuchajcie, nawet do 40%, więc naprawdę można je dać bardzo, bardzo dużą ilość. Ja 40% tutaj aż dawać nie będę. Dam 150 gram tej mączki na pół kilograma miksu bazowego. Do tego oczywiście będzie jeszcze mączka LT94, Predigested i pikantne przyprawy. Oczywiście opcjonalnie ja je dodam. Chcę, żeby to była taka rybno-pikantna kulka w moim arsenale. Do tego będzie jeszcze troszeczkę prażonych konopi, drożdże piwne, betaina oczywiście i jako płynne dodatki będę dodawał olej właśnie z łososia już do samych jajek. Zaczynamy sobie oczywiście od pół kilograma miksu. I do naszego pół kilograma pierwsze co idzie to oczywiście mączka łososiowa 150 gram, czyli 650. Gram mączki łososiowej, do tego 100 gram mączki LT94, czyli dość sporo, będzie taka konkretnie rybna kuleczka, czyli 750. Ok. Następnie dodajemy 50 mączki Predigested, czyli tej wstępnie przetrawionej, do 800. 806 też będzie w porządku. Kolejną rzeczą na naszej liście są właśnie te przyprawy. Ja mam ten hot spices i tego sobie dam tutaj 35 gram. Tutaj staruję już i 35 gram przypraw. To chcę, żeby taka była pikantna kuleczka. Coś takiego jak Pacific Tuna. Tuńczyka też będę robił. Będzie to ten sam miks co ten, tylko że będzie tam troszeczkę więcej ostrych przypraw. Ale tutaj 35 gram tych ostrych przypraw. Mówię, to ma być pikantna kulka. Teraz troszeczkę drożdży piwnych. Do 50. Drożdże piwne też pobudzają trawienie, mają masę aminokwasów. Oj. Teraz już wszystko jest w porządku. Jeszcze nie. O, teraz. I ostatnim naszym takim suchym składnikiem, oprócz oczywiście betainy, będzie prażona konopia i jej dam 15 gram. Czyli 67. Nie za wiele, ale chciałbym tą konopią po prostu zwiększyć taką, polepszyć strukturę kulki oraz jej pracę. Standardowo łyżeczka betainy i do tego, ale to już w formie płynnej, pójdzie olej łososiowy oraz atraktor, bo też mam jeszcze troszeczkę atraktora łososiowego. Mieszamy to. Miks prezentuje się następująco. Taki jest troszeczkę bardziej ciemny. Jeśli chodzi o zapach, no to jest delikatnie wyczuwalny ten zapach rybny. Jak ja to nagrywam, słuchajcie, jest grudzień, więc jest troszeczkę chłodno, więc wiadomo, te zapachy nie są takie mocno wyczuwalne, ale wszystko w połączeniu z jajkami naprawdę zaczyna wystrzeliwać i być bardziej intensywne. Mierzymy to mieszać za niedługo z jajkami, z olejem rybnym, łososiowym właśnie, troszeczkę atraktora łososiowego i czas na kulanie. Teraz czas na kolejny etap, czyli nasze miksy są już tak naprawdę zrobione. To, co teraz powiem, będzie takie samo dla każdego filmu, ponieważ no, część osób, jest to ich pierwszy film, że tak powiem, ze mną, więc może się czegoś dowiedzą. Ci, co już to widzieli, śmiało przewincie po to, robię dla Was rozdziały, żebyście mogli ominąć rzeczy, które Was nie interesują. Dzięki temu, mam nadzieję, oszczędzam Wasz czas. Ok, za chwileczkę będziemy, tak jak mówiłem, przygotować nasze miksy już do rolowania. Będziemy je mieszać z jajkami. I tutaj chciałbym się zatrzymać
i troszeczkę opowiedzieć, tak powiem już bardziej kompleksowo, o przygotowaniu się do rolowania. Po pierwsze, najważniejsze jajka, no bo to one tutaj będą spoiwem naszego miksu. Ile tych jajek na ile kilogramów miksu, bo to jest takie odwieczne, że tak powiem, pytanie. Powiem Wam od razu tak, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale mogę coś Wam doradzić. Ja używam jajek w rozmiarze M. Mamy S-ki, M-ki, L-ki. One są określone gramaturowo. M-ka to jest bodajże od 53 do 63 gramów jajko. Tak to się, że tak powiem, określa. I taką M-kę na 100 gram miksu dajemy jedną. Tak? I tak jest moim zdaniem najłatwiej sobie to przeliczyć. S-ek będzie musiał dać więcej, L-ek nie wiadomo w sumie, bo ja na L-kach nigdy nie robiłem. M-ka na 100 gram miksu to jest tak naprawdę, powiem Wam, że w punkt. Są miksy, bo też już to zauważyłem i w poprzednim kulaniu i ogólnie, że są miksy, na przykład gdzie mamy kilogram miksu, bo tak nam wyszło i dajemy 10 jajek i tych jajek jest na przykład po pierwsze za mało, wtedy dobijamy jajko. Inny miks, jajek będzie za dużo, dlatego raczej na początku sugerowałbym zaczęcie od na przykład 7-8 jajek w miksie, bo zawsze możemy dobić, już nie wyciągniemy jajka, no ale z drugiej strony zawsze możemy dosypać troszeczkę miksu bazowego, bądź też mąki pszennej i też będzie dobre, ten efekt będzie ok. Tak więc jedno jajko MK na 100 gram miksu, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeśli chodzi o konserwant. Ja używam glikolu propylenowego jako konserwant, bezwonny, bezbarwny, naprawdę robi robotę, kulki mi się nie psują, nie przesuszają się, nie mam takich twardych, wiadomo, kamieni, więc jest ok. I ile tego daję? Tego ja daję na jajko, a nie już na gramy miksu. I tak, jeśli chodzi o kulki słodkie, to daję 5 ml na jajko do kulek słodkich i 10 ml na jajko do kulek śmierdzących. Tak robię od lat, tak mi się to sprawdza i kulki mi się naprawdę nie psują. Rok, 2 lata bez problemu, nic się z kulkami nie dzieje. Więcej nie wiem, bo zawsze kulki do 2 lat starałem się zużywać, więc nie wiem, jak to wygląda po 3-4 latach. Nie mam takiej wiedzy, więc Wam nie powiem, czy ta ilość na 3 lata będzie odpowiednia. Tak więc, jeszcze raz, 5 ml do słodkich, 10 do śmierdzących. Czy jeszcze jest coś, co by nam pomogło w tym naszym rolowaniu? Omówiliśmy konserwant, omówiliśmy jajka. Fajnym produktem jest olej, mam akurat rzepakowy, ponieważ po dolaniu do tych jajek, tego wszystkiego, pomoże nam troszeczkę w rolowaniu miksu. Ten miks będzie troszeczkę bardziej taki wilgotny, będzie nam się po prostu on lepiej rolował. I teraz atraktor. Ile tego dodawać? Ja dodaję tyle, ile tak naprawdę mówi producent, a producent mówi, że 10 ml na kilogram na kulki, tak? Tyle tak naprawdę do miksu starczy, lub 10 ml na jajko, kiedy robimy haczykówki. I powiem Wam tak, ja się z tym zgodzę, to jest akurat Sissimur, nie wiem jak jest przy innych, mam tutaj jeszcze mainline, ale tego trzeba dać zdecydowanie więcej niż to, co mówi producent. 10 ml takiego atraktora na kilogram suchego miksu naprawdę pozwala nam osiągnięcie zadowalających, że tak powiem, wyników, jeśli chodzi o aromat. Jeśli chcemy bardziej, możemy dać bardziej. Ja zawsze staram się dać te 10, 12, no mniej więcej, nie mniej, tak? Ja lubię po prostu, jak te kulki pachną, więc to jeśli chodzi o atraktor. No i mamy coś takiego jeszcze, co dodajemy często do naszych kulek, a mianowicie jakieś płynne pokarmy, dodatki, likwidy, jak tutaj mamy Robin Reda, mam jeszcze GLM-a. Ile tego dodajemy? No tutaj mówi nam producent 30 ml na kilogram. Ok, no można tyle, można dać więcej, można na oko. Pytanie, ile chcemy, żeby tego w naszym miksie było. Pamiętajmy, że taki płynny pokarm jak dodamy, to spowoduje to, że będziemy musieli dać więcej miksu, bo on po prostu ten miks troszeczkę rozwodni, tak? Więc na pewno będziemy musieli trochę tego miksu dosypać, bądź dajemy wtedy mniej jajek. Aczkolwiek ja uważam, że jak już to dodaję i jajek chcę mieć tyle, ile chcę mieć, ponieważ jajka też będą mi to wszystko spalać i będą dawać taką odpowiednią twardość tych kulek, więc ja, kiedy mam troszeczkę za rzadkie te ciasto, dosypuję po prostu miksu i wtedy jest naprawdę ok. I teraz takie rzeczy już, tak powiem, techniczne, jeżeli chodzi o rolowanie i wyciskanie.
Podczas przygotowania właśnie rollera, jeszcze jest nieprzykręcone, więc Wam pokażę, należy go sobie przelecieć po prostu ręcznikiem papierowym i olejem, tak go troszeczkę natłuścić, wtedy te kulki też lepiej nam z tego rollera schodzą. Istotna rzecz. Oraz jeśli mamy pistolet, że tak powiem, pneumatyczny, czy też nawet ręczny, to warto po pierwsze tłok natłuścić tym olejem, żeby tutaj te... Zabieramy się teraz za kuleczki łososiowe. Tutaj dam troszeczkę więcej jajek, ponieważ tego miksu wyszło odrobinę więcej. Tutaj będziemy dawać, słuchajcie, sobie 7 jaj. A traktor, mam trochę takiego traktoru właśnie jeszcze, wędzony łosoś. Chciałbym go użyć, więc sobie tutaj dodam. Oraz oczywiście konserwant jak zawsze. Miks łososiowy. O, tutaj widzicie, zapomniałem z rozbiegu, nie zamieszałem, ale cóż, no, trudno, czasami tak się zdarza. Mam nadzieję, że nic się temu nie będzie. Muszę teraz tylko to po prostu bardzo dobrze, dokładnie wymieszać. Teraz sobie muszę ten miks, bo on jest bardzo fajny, jest plastyczny, muszę go sobie tylko do kupy zebrać oraz wyrobić na stole. Przepięknie pachnie, ma taki fajny kolor. Zobaczcie, taki powiedziałbym właśnie taki łososiowy. Zapomniałem dodać tutaj, teraz sobie po prostu muszę, że tak powiem, rozwalić to ciasto, polać olejem i, że tak powiem, wtłoczyć rękami ten piękny olej. Tak wygląda ciasto łososiowe. Polałem właśnie olejem, dlatego tak się ładnie świeci. Naprawdę ma taki ładny, fajny łososiowy kolor. Dupkę urwę. Zobaczcie, tak wygląda w środku. Zamykam i będziemy to teraz rolować. Nasz łosoś jest już uparowany, wysuszony oraz zapakowany, jak widzicie. 1-2 kg wyszło mi z tego miksu, który Wam prezentowałem. Pokazuję Wam, jak już wyglądają same kuleczki. Bardzo ładnie, świecąco, pięknie pachną. Tak wygląda kulka. Spróbuję Wam ją złamać na pół. Tak się prezentuje w środku kuleczka łososiowa. Pięknie to wszystko pachnie. Ja dzisiaj tak naprawdę je pakowałem, więc one jeszcze, że tak powiem, ten zapach musi się siąść, to się musi przegryźć, wilgotność musi się tutaj wyrównać, ponieważ przy kaloryferze były cały tydzień, dlatego są trochę twarde. Ale kuleczki łososiowe jak najbardziej polecam. Cześć, jak widzicie, kuleczki zostały pięknie już zapakowane. Zajęło mi to, słuchajcie, 2 dni. Ja nie robiłem tylko tych kulek, robiłem też jeszcze inne, robiłem też ich o wiele więcej. Łącznie zrobiłem około 40 kg towaru, więc naprawdę roboty było co niemiara. Nie obyło się oczywiście bez problemów technicznych, tak musi być chyba już zawsze, chyba taka tradycja. Bluza też niestety dostała za swoje. Jeśli chodzi o kuleczki i o suszenie, ja je suszyłem około tygodnia w takich plastikowych koszykach przy kaloryferze. Taką po prostu miałem możliwość, więc tak te kuleczki były suszone. One teraz muszą dojść, tak powiem, do siebie, ponieważ no naprawdę są bardzo mocno suche. Niektóre bardziej, niektóre mniej, zależy w którym miejscu były. Te, które są bardzo suche, one są niesamowicie twarde, ale ja wiem już z doświadczenia, że one po jakimś czasie, jak pobędą sobie w tym opakowaniu, tak, szczelnie zamkniętym, no to one fajnie, wszystkie się wyrównują, są wszystkie wtedy takie same, można też na chwilę otworzyć, gdybyście przesuszyli kulki, nie chcieli takich twardych, bo one wtedy są twardsze, troszeczkę wilgoci, żeby tam doszło, takiej z powietrza, zamknąć i oczywiście obserwować. Jeśli chodzi o kulki, które robiłem,
Oto mówię, muszę powiedzieć Wam tak, ja robiłem tylko 18 i parowałem je 10 minut bodajże, z tego co pamiętam, ale to mówiłem na pewno dokładnie na filmie, ponieważ no, minął tak naprawdę tydzień, od kiedy robiłem te kuleczki. Dyszę, której używałem, ma 16 mm, troszeczkę zawsze mniej niż kulki, które chcemy wykonać. Ja robiłem 18, więc dysza była przycięta na 16 mm. I tak naprawdę, no co mogę Wam powiedzieć? No, roboty naprawdę co nie miara. Troszeczkę powiem Wam szczerze, że mnie przerosła ta ilość, nigdy nie robiłem takiej ilości. Zajęło mi to całe bite 2 dni, chyba po 10-12 godzin na nogach, kręcenie, mieszanie i tak dalej, i tak dalej. Nie wszystkie wyszły tak, jakbym chciał. No niestety tak już bywa, mimo że się robi na tym samym miksie, to coś po prostu nie zagra, czegoś, nie wiem, człowiek da za dużo, za mało, czy po prostu coś nie siądzie, tak? Przeważnie nie siada ta ilość, której robimy najwięcej, no ale takie już są uroki. Niemniej jednak dziękuję Wam za obejrzenie materiału. Nie był on tak obszerny jak poprzednie filmy, które robiłem o kulkach. Chciałem się tutaj skupić bardziej na tym miksie, żeby Wam powiedzieć, jak to zrobić, na takich konkretnych, że tak powiem, radach. Pokazać Wam oczywiście efekt końcowy tych kulek, jak one wyglądają. Może nie będzie taki dynamiczny film, że tu jest dużo przebitek, że tutaj roluję, tu coś, tu coś, tu coś. Po prostu robię to wszystko sam i nie miałem za bardzo na to czasu, możliwości, aby tak wszystko fajnie ponagrywać. Więc mam nadzieję, że nie jesteście z tego powodu źli. Ja Wam mówię, bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zostawcie suba, łapkę w górę, jeśli Wam się podobało i widzimy się w kolejnych produkcjach. Trzymajcie się i do zobaczenia.